Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, z tej strony Aśka i dzisiaj będzie się dużo działo. Nie mam pojęcia jak to ostatecznie wyjdzie, ale mam nadzieję, że fajnie i będziecie się razem ze mną dobrze bawić, bo dziś głównym bohaterem filmu jest Steam Cleaner, czyli chyba najnowszy produkt firmy Kolop Polska. To jest płyn do czyszczenia stempli. Także ja bardzo serdecznie Was zapraszam. Cieszę się, że tutaj jesteście i mam nadzieję, że ten film też Wam się i spodoba, i przyda, i coś rozjaśni, i coś wyjaśni, a przy okazji może akurat pomysł na to, co będziemy robić, też się spodoba. Także bardzo będzie mi z tego powodu miło. Wszystkim wspierającym też z całego serducha dziękuję za obecność. Słuchajcie, to co tutaj widać, to zupełnie nie ja. Więc mam nadzieję, że nie pogrążę się tutaj w tym filmie, ale z drugiej strony, nawet jak coś nie wyjdzie, to ma być zabawa, dobra zabawa i ja mam nadzieję, że tak będzie. Kawuśkę mam przygotowaną, mam mnóstwo tuszy, farby akwarelowe, stempelki, papier taki prawie że akwarelowy, to jest Tintoretto Gesson, tak fajnie przyjmuje media, więc no mam nadzieję, że będzie dobrze. Słuchajcie, to jest nowy produkt firmy Kolop. Otrzymałam go, za co bardzo serdecznie dziękuję, do testowania, więc my dzisiaj się za to zabierzemy. Pojemność tego płynu to 100 ml. Słuchajcie, jednej rzeczy sobie nie sprawdziłam, ale zaraz to zrobimy. Spróbujemy poszukać, w jakiej on jest cenie. Zaraz zobaczymy. Może ja... Kokop. Może ja to najwyżej przyhamuję ten film. Właściwie to ja jestem ciekawa, czy on w ogóle w sprzedaży jest. Słuchajcie. Tu jest na YouTubie. Nowość, płyn do stempli. Cechy produktu. Zobaczymy, co tutaj, słuchajcie, pisze. Sam Kolop taki film też już zrealizował 11 dni temu. Jeżeli nie znajdę, nie będę tu przeciągała, najwyżej napiszę Wam to potem w komentarzu, bo cały czas myślałam o tej cenie. Czym płyn do czyszczenia stempli, butelka o pojemności 100 ml zawiera nasadkę ochronną zapobiegającą przypadkowemu rozpyleniu. Jak pisze Kolop na temat tego produktu, jak to działa, aby wyczyścić stempel, umieścić go na ręczniku papierowym, rozpyl Stamp Cleaner bezpośrednio na płytkę tekstową. Pozostaw roztwór na krótki czas, płytka tekstowa to pewnie stempel, aby zapewnić jego skuteczne działanie. Następnie wytrzyj płytkę ręcznikiem papierowym i dokładnie ją osusz. Stamp Cleaner nadaje się również do czyszczenia plastikowej obudowy oraz matrycy pieczątek, ponieważ jak wiemy firma Kolop, no to są przede wszystkim zawsze kojarzyły mi się z takimi stemplami biurowymi. Nanieś preparat na zabrudzoną powierzchnię, następnie wytrzyj ją do czysta. Po wyczyszczeniu stempli jest on gotowy do użycia z nowym kolorem tuszu, zapewniając żywe i precyzyjne odbicie za każdym razem. Dodatkowe zalety: idealne rozwiązanie przy zmianie koloru tuszu lub usuwaniu uporczywych zabrudzeń. Regularne stosowanie płynu pozwala na utrzymanie pieczątek w doskonałym stanie, poprawiając jakość i ostrość odbić. Dodatkowo preparat skutecznie usuwa kurz, resztki tuszu, zarówno z płytki tekstowej, jak i obudowy pieczątki. Należy jednak pamiętać, że płyn nie usuwa tuszu, który głęboko wniknął w płytkę. Ok, czyli jakby może pozostać nam takie, wiecie, zakoloryzowany troszkę ten stempel, taki, wiecie, jak gdzieś tu miałam pod ręką, ale teraz nie wiem, odłożyłam to chyba, że zostaje taki lekki nalocik, czyli widać, że jakimś tam kolorkiem to było robione, natomiast jakby samego tuszu na tym już nie ma, bo on jest po prostu usunięty. Jeżeli oglądaliście mój sobotni film chyba, wyczyściłam sobie przy okazji pracy z tą kartką taką, gdzie była tekturka pod kalką i nakładałam tym medium, żel medium. Wyczyściło perfekcyjnie, więc wiecie, ja byłam zachwycona. Zobaczcie, ten pędzel jest jak nowiutki. Także super, ja się cieszę ogromnie. Tusze czy będę korzystać z wszystkich, nie wiem. To też są tusze, słuchajcie, które dostaniecie w moim sklepiku, chociaż nie wiem, czy one są już wprowadzone do końca, czy nie. Może teraz bym wprowadziła w błąd. To są tusze
Tamias i ja sobie je tak wyjęłam, mam tu tą kolorystykę całą, wiecie, wyprowadzoną, żeby wiedzieć jak mniej więcej, który kolor wygląda. Czy będę używać, jeszcze nie wiem, na pewno będę używała oksajdów, które tutaj obok mnie w pudełeczku są schowane. Mam też tutaj je na próbniczku, sobie takie zrobiłam próbniczek, bo to łatwiej widać jaki ten kolor jest w rzeczywistości. Będę potrzebować, słuchajcie, ja chciałabym tu popróbować, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Słuchajcie, nie ma co się zniechęcać. Pierwszą rzecz, jaką chciałam zrobić, mam jeszcze tusz Hero Arts i to jest ten taki biały, który ładnie się odbija na takich ciemniejszych powierzchniach, jest fajnie wyglądający. I te tusze tutaj, słuchajcie, ja już tak dokładnie zapomniałam, czy one są na bazie wody, tak. Bo one tak trochę kredowo wyglądają na tych odbiciach, natomiast niektóre się bardziej rozlewają. W każdym bądź razie to jest permanentny tusz, czyli taki mocniejszy. No zobaczymy, słuchajcie, jak one sobie w każdej sytuacji, znaczy w każdej, może nie w każdej, bo nie mam wszystkich tuszy. Ja też nie jestem jakimś wielkim specjalistą od tuszy, bardzo rzadko po nie sięgam, jak wiecie, więc to tu ma być tylko i wyłącznie zabawa. Pierwsze, co chciałam zrobić, na co się skusić, to może zrobienie sobie jakiejś zakładki do książki. Stempelki, które tu mam, to są chyba takie stare moje stemple gdzieś tam z AliExpress, o ile mnie pamięć nie myli, więc nie będę tu kombinowała, bo chyba tak jest. Spróbować, być może coś nam z tego wyjdzie, taką zakładkę do książki. Ona ma 20 cm wysokości, więc zależy mi tylko i wyłącznie tutaj na, przede wszystkim na potuszowaniu tego, żeby sobie sprawdzić, jak to potem będzie nam działało, ale tak w gruncie rzeczy to w sumie, szczerze mówiąc, czekajcie, sobie wezmę, tak już lecą, dobra, nic im nie będzie, wezmę sobie matę, żeby spróbować sobie tu w miarę równo przykleić, bo to mi się w sumie może przydać, prawda? To jest taka taśma ze sklepu, tutaj zrobimy ze sklepu Craft Pasji. To jest taśma z Craft Pasji. Ja kiedyś sobie kupiłam i ona tak fajnie się sprawdza. To można równie dobrze sobie zataśmować też, jeżeli ktoś ma, wiecie czym. Wy już wiecie, ja jeszcze sobie nie umiem przypomnieć. Washi taśmy. Washi tape. Chodzi tylko o to, żeby przytrzymać w miejscu tę naszą kartkę. Nie chcemy, żeby ona poszła dalej. Sobie zrobię taką węższą. Nawet jak wyjadę poza linię, nic nie szkodzi, bo to przecież będzie odcięte. Totalna zabawa dzisiaj, słuchajcie. Nie zawsze wszystko musi być piękne, ładne, na bogato z kwiatami. Chociaż z kwiatami trochę będzie. Mnie dzisiaj zależy na tym, żeby tutaj pięknie sobie, słuchajcie, ten płyn przetestować. Przede wszystkim to jest najważniejsze. A najpierw to my sobie to potuszujemy. I chciałabym w tej zakładce wykorzystać jakieś fajne kolorki. No wiadomo, jakie są najfajniejsze kolorki, ale czy ja będę chciała to całe różowe? O, tu mamy taki ładny róż, ale może zrobimy takie tutaj ciemniej. Tylko jak ja sobie tu o, dobra. Bo ja bym potem odbiła na tym ciemny stempel, więc może faktycznie to będzie fajne. Warm lipstick i Stone Sugar. No teraz tu musimy znaleźć. O, ten tu jest. A ten drugi nie wiadomo. Mogłam sobie to na potrzeby filmu tak w sumie obrócić w poprzek. I tak chyba zrobimy. Lipstick, gdzie jesteś? Tu jesteś. Okej. Czyli to będzie tak, ten jaśniejszy, ten ciemniejszy, czy coś jeszcze po środku, żeby ładnie to przeszło. Nie, fiolet sobie podarujemy. Tu jest taki koral ładny, ale chyba, żebym zrobiła te dwa i z koralem. Nie, bo one mi się tak jakoś nie połączą. Wiecie, to są takie trudne decyzje. Aczkolwiek ten by był nawet całkiem fajny. Może od takiej czerwieni, może zmienię zdanie. Czerwień, taki właśnie ten koralowy i później ten saltwater. No też by mogło być fajnie, nie? No jak to wyjdzie, to ja tu mam zawsze problem, słuchajcie, przewidzieć jak to wyjdzie, mimo że mam to wszystko. Dobra, czyli robimy tak. Koralowy,
ten tutaj o dziwnej nazwie, której nie potrafię wymówić, tak jak ostatnio z tym było. I Saltwater jest. Tak, dobra. Czyli ostatecznie w sumie wziąłam te 3. No i to ciekawe jest, że człowiek zupełnie coś innego miał w głowie, a wyszło coś innego. A wyjdzie, zobaczymy jak. Zrobimy sobie w takim razie, słuchajcie, zakładeczkę do książki i ja bym chciała to lekko sobie teraz pocieniować. Mam tu już przygotowane. Ja też przygotowałam sobie, słuchajcie, ostatnio to było chyba do tej właśnie skrzydlatej kolekcji, skrzydlate melodie, maskę od sklepiku Gosi i może uda nam się to wykorzystać, więc zaczynamy, słuchajcie, od najciemniejszego. Ja tu mega proszę o wyrozumiałość. O, wyczyścimy sobie też od razu matę. Zobaczymy, czy... Chociaż ta mata jest już mocno ponacinana, więc wcale bym się nie zdziwiła, jakby... Mogłam przykleić tu taśmę i to, żeby to było ok. Wcale bym się nie zdziwiła, wiecie, jakby z tego nie zeszło, bo tak jak mówię, ona już jest mocno sfatygowana, ta mata. Dobra. Tak, tutaj gdzieś bym miała tak bardziej intensywnie. Może bym to potem jeszcze górą przyciemniła, bo można, wiecie, wziąć na przykład lekko taki brąz jakiś, czy coś takiego i tak przyciemnić nieco te elementy. Teraz pojedziemy z tym, tak? Pojedziemy z tym. I jaśniutki na koniec. Zobaczymy, jak to będzie ze sobą grało. Może to nie są jakieś takie bardzo ostre przejścia, w sensie kolorystyczne, ale myślę, że fajnie to tu będzie ze sobą grało. Ten się tak fajnie nanosi. Taki gęstszy jest. I teraz trochę jeszcze czerwieni. Żeby nam się to fajnie zblendowało. Ja tej czerwieni jeszcze tu zrobię bardziej intensywnie. Matko, kto by pomyślał, że ja tu będę jakichś tuszy używać. Świat się kończy naprawdę, co się tu dzieje na tym kanale. Dobra, na chwilkę sobie to odłożymy. Z pewnością są tu osoby, które, wiecie, się bardziej znają na takich właśnie stemplowaniu, tuszowaniu i tak dalej, ale proszę wziąć pod uwagę, że ja to traktuję tu dzisiaj trochę jako zabawę też, takie, wiecie, doświadczenie, chociaż ze wspierającymi robiliśmy pięknie sobie już taką kopertę właśnie, gdzie też tuszowanie było, to sobie zostawię taki jaśniejszy ten skrót. I myślę, że też to fajnie wtedy wyszło. I tu ładnie takie przejście sobie zrobimy. Z jednej w drugą. To samo tu. Z jednej w drugą, żeby to było takie płynne, żeby nie było tych, wiecie, takich bardzo widocznych przejść. O. I jeszcze ten jaśniutki. O, myślę, że ok. Także mamy, słuchajcie, zrobione. I to, co teraz będzie tutaj dla mnie najważniejsze, to wysuszenie tego, bo musimy wysuszyć to, żeby ten nasz stempelek tu fajnie siadł. Myślę, że to nawet fajnie się tutaj te przejścia zrobiły, jak dla kogoś, kto kompletnie takimi rzeczami się nie zajmuje. To musimy to teraz, słuchajcie, wysuszyć. Te tusze są takie dosyć mokrawe, więc chociaż wiecie, co się zastanawiam, ja sobie to tak leciutko przesuszę i zobaczymy, jak to będzie działało. I teraz sobie spróbuję pochlapać, tylko gdzie jest moja woda? Ok. Spróbujemy to zrobić tak trochę z góry. Zobaczymy, jak to zadziała. Dobra, bo potem jak już to, wiecie, tutaj porobię stempelki, to już nie będzie miało... O, Jezu, jak fajnie, słuchajcie, chusteczka się odbiła, bo to jest taki pyłek. Oczywiście, że woda z tego atomizerka zostawia mi bardziej taki
rozpyloną tą wodę, nie zostawia takich kropel, ale słuchajcie, uczymy się, możemy sobie też z tego w taki sposób chlapnąć. To by tak lepsze były takie właśnie ręczniczki bez wzorków, ale też to ma swój urok, słuchajcie, tam w tym jednym miejscu się to tak fajnie odbiło, więc super, tu bym jeszcze może trochę bardziej. I tak sobie to poodsysamy. Dobra. No i dzięki temu, że podsuszyłam, to właśnie to tak fajniej wychodzi, bo ja zawsze robiłam chyba ten błąd, że potuszowałam i od razu robiłam te chlapania i wtedy tych wodą i tych chlapań tak nie było widać fajnie, one tak się rozpiętrzały mi w tym. A tutaj myślę, że tym razem będą widoczne dużo lepiej. I będziemy, słuchajcie, stemplowali. Pomyślałam sobie, że... Bo najpierw w mojej głowie gdzieś tam świtał pomysł, żeby zrobić tu białym tuszem, ale jest to chyba trochę za jasne. Ten biały może się bardziej sprawdzić przy takich fioletach, granatach, takich po prostu ciemniejszych arkuszach. Więc my zaraz sobie to sprawdzimy. Ja to w sumie mogłam odpiąć, bo ta taśma jest taka fajna, dlatego że ona nie zostaje, jak tak delikatnie się odkleja, to nie zdziera nam papieru. Zresztą ja i tak to będę odcinała potem, także tutaj jakby strachu nie ma. No wyszło nam tak fajnie. Spróbujemy sobie teraz popsykać naszą matę, która naprawdę, tak jak mówię, jest bardzo zdezelowana, już ma dużo nacięć. Fajnie. Zapach tego płynu jest oszałamiający, więc jeżeli ktoś nie jest takim uciążliwym, on mi się kojarzy, długo się zastanawiałam nad tym i gdzieś tam w głowie krąży mi ta orężatka, taka Helena. A zakładka do książki się przyda. Chyba jeszcze nigdy na kanale zakładki do książki tutaj nie robiłam. Zobaczcie, bardzo fajnie to cieniowanie przeszło. No, powiem Wam, jak na kogoś, kto w ogóle tego nie robi, jakby tak, wiecie, w codzienności swojej, to myślę, że całkiem fajnie to jest. Chyba jest suche już, bo to musi być suchutkie bardzo. Ok. Odłożymy to sobie na bok. I to, co trzeba teraz zrobić, to dobrze to odtłuścić. Czyli, wiecie, żeby tutaj nie zostało nam nigdzie tej czepliwości tuszu, żeby zrobić stempel, żeby on się tutaj fajnie, dobrze zachowywał, to musi to być dobrze odtłuszczone. Ja sobie jeszcze wezmę tylko kartkę, słuchajcie, żeby mieć na co nasypać tu. Okay. No a najlepiej sprawdzić, czy jest to dobrze wysuszone. Tu mamy clear, tu mamy biały. To jest posypać sobie pudrem. Jeżeli puder mi się tu nigdzie nie złapie, znaczy, że jest to dobrze odtłuszczone. Jeżeli puder nie złapał się. Jeżeli puder by się gdzieś złapał, zostałby tu osaw jego, no to musiałabym to robić jeszcze raz. Teoretycznie, wiecie co? Ja chyba jednak skuszę się tu na złoty puder. W związku z tym, że to będzie zakładka, która będzie mi cały czas towarzyszyć przy czytaniu książek, skuszę się na złoty puder. I jeszcze teraz raz, wiecie, jak już tu sypałam to. I jest to złoty puder z agaterii. I teraz tak, mamy, oj, wziąłam sobie ten mój zmasakrowany już, a tutaj ostatnio uzupełniałam sobie, więc wezmę ten nowszy, Versamark. I spróbujemy, słuchajcie, sobie nastemplować. Trudno będzie sprawdzić działanie tego cleanera w sumie, bo w tym wypadku jest to jak to się mówi? Rany boskie. Jest to bezbarwny tusz, więc nie zobaczę tego dokładnie, ale ja będę czuła pod palcem, bo to jest tusz taki tłusty, więc zobaczymy, jak on sobie z nim poradzi. A to też dla mnie jest ważne, bo ja akurat, jeżeli chodzi o stemplowania, to więcej wykorzystuję właśnie embosowania na takim przezroczystym pudrze tuszu i wiecie, pudrach, więc
Gdzieś jakaś mądra głowa mówiła, że jak pierwszy raz się stempla używa, to trzeba go na próbę odbić gdzieś na boku. Już nie pamiętam, gdzieś tam słyszałam to dawno. Czy to prawda, czy nie? Nie mam pojęcia. Ale zawsze tak staram się, jak pierwszy raz używam. Dobrze sobie go natuszujmy. I trzymam kciuki, żeby się dobrze, fajnie odbiło. Nie chcę w całości, chcę, żeby te kwiaty tak wychodziły tutaj z krawędzi. Zawsze mogę przyciąć sobie, prawda? Dobra. I dociskam, ale wiecie, to był mój błąd w sumie teraz, bo mogłam z drugiej strony zrobić. Z tej ciemniejszej. Nie sądzicie? No. Zaryzykuję. Wyczyszczę to. Bo chyba wolałabym, żeby ten piękny to odbicie było z tej strony bardziej ciemnej, bo to będzie lepiej widoczne. Teraz sobie to przetestujemy, słuchajcie. O, widzicie? I tu, o, nie złapało się, więc tu tylko w jednym miejscu troszeczkę. Tutaj no na boku wiadomo, tu jeszcze trochę na... No więc tak długo odtłuszczamy, aż już nic nie będzie się tutaj... Ja sobie może tu jakieś drobne kwiatuszki potem... O, widzicie? Więc tak to działa. Stąd to odtłuszczanie. A przy okazji widzicie, zobaczyliście, o co chodzi z tym odtłuszczaniem. A tutaj sobie zrobię na ciemnym. No tak człowiek czasem nie pomyśli, ale fajnie można zmienić, jak się ma te poduszeczki właśnie do odtłuszczania. Kiedyś pamiętam, wiem, że były takie tutoriale, że w rajstopach takich damskich, wiecie, tych cienkich się umieszczało puder taki dzieciaczkowy, ale wiem, że on tam miał być bez jakichś natłuszczających, nawilżających. O, tutaj to będzie, słuchajcie, chyba fajniejsze. Dobrze odbijamy. Ładnie tu się odbiło. Na tym ciemnym będzie ten efekt taki bardziej widoczny. Ja sobie to od razu posypuję. Jeszcze potem zrobimy sobie na górze. Potem ładne takie chlapanka troszeczkę. Super. Tu mi się chyba coś nie odbiło, albo to takie... No coś tu się nie odbiło w tych miejscach na boczku, ale to wiecie, nie, jakoś tak bardzo nie podpada. Nie będę tam kombinować z tym, nie będę już z tego... Mogę sobie potem na przykład akwarelką tam coś podkręcić na złoto. Są takie pisaki właśnie, ale jakoś z tymi pisakami mi nie po drodze. Można pouzupełniać sobie pisakami. I teraz tak, co chciałam? Aha, no teraz sobie spróbujemy tutaj chlapnąć. Dobra. Czekajcie, gdzie ja odłożyłam mój telefonik. O, tu jest widelek. Chciałam zrobić, teraz sobie przypomniałam tam takie, ale to zrobiłam na karteczce. Czekajcie, co tu było pisane o nim. Żeby spryskać. Aha, czyli muszę zostawić na jakiś krótszy czas, żeby no tak było to mocniej, lepszy efekt był wyczyszczenia. Czyli podejrzewam, że ja to też nie chcę. W sumie stempelek jako tako się jakoś bardzo nie klei. Znaczy wiecie, on sam w sobie, ponieważ jest jakiś tam silikon, to ma taką klejącą warstewkę, ale więc kurczaczek, no na tym właśnie bezbarwnym trudno to zobaczyć, ale muszę to włożyć z powrotem. Spróbujemy dalej sobie tu coś fajnego wymyśleć. Tego już nie będę odbijała tak. To nie był dobry pomysł. Miałam odsunąć to. Tak zrobił podwójnie trochę, więc muszę go szczyścić.
Bo jak się zrobi podwójnie, no to nie jest fajnie, nie? Bo to potem takie nieładne jest. Ale mamy, wszystko można, słuchajcie, naprawić. Widzicie? My go zaraz naprawimy. To był totalnie mój błąd, bo niepotrzebnie wysuwałam to. Czekajcie, nie wiem, czy nie będę teraz poza kamerą, ale... Albo wiecie, może my tutaj kwiatka zrobimy. No, czekajcie. Może kwiatuszek tu będzie ładniejszy. Samo jakby ten efekt, kiedy robiliśmy sobie tą pracę w sobotę, gdzie używałam to do wyczyszczenia pędzla, no to powiem Wam, że byłam naprawdę bardzo zaskoczona, tak pozytywnie, ponieważ no nie ukrywam, że znaczy, czy leniuszek, no ja musiałabym za każdym razem, wiecie, z pracowni, nie wiem, przerywać nagrywanie, lecieć do domu, umyć to sobie. No i tak nie zawsze mi się tak chciało. Wolałam po prostu film dokończyć i nagrać do samego końca i potem bywało, że mi przyschły te różne... O, nawet się nie odbiło. Poprzysychały mi te pędzelki. No, a tutaj przyznam się, że ogromnie się uradowałam. I teraz sobie to nagrzejemy. Słuchajcie, robię to nieroztropnie, bo powinnam zakręcić puder, bo najgorsze, co mogę sobie zrobić, to nie zakręcić pudru, tylko dmuchać nagrzewnicą. To jest prosta droga do katastrofy. A potem jeszcze, jak zrobimy sobie tą zakładkę, potem jeszcze coś tam wymyślimy, to po prostu następluję na kartce po prostu stempelki, żeby sprawdzić, jak się ściera to potem z tych. I tu sobie nagrzewamy. Uwielbiam ten efekt, kiedy rozpuszcza się ten puder. Widzicie, to widać od razu, gdzie mam ominięte stemplowanie, ale to też ma dramatu, słuchajcie. Okidoki. Ładnie się rozpuściło. To jest ten moment, kiedy mogę sobie fajnie tutaj, mam już to suche, dociąć. Można zawsze jakiś napisik sobie dać, ale wiecie, że ja jakoś nie jestem szczęśliwą, kiedy robię napisy, aż się przykleił woreczek do... Więc jakoś na siłę tutaj. Ja teraz sobie to obetnę. Aha, wiecie, nie wziąłam sobie żadnego jakiegoś dziurkacza z jakimś super tam ozdobnym wykończeniem. Można na okrągło, można... Okay, bo dzisiaj tu nie chodzi o robienie zakładki tak stricte, ale o to nasze wykorzystanie tuszy. Tu dziureczka, jakiś tam frędzelek do czepienia i myślę, że będzie gitara. Wyszło to bardzo fajnie, ale to nie koniec jeszcze naszej zakładki, słuchajcie, ponieważ my zrobimy sobie tu jeszcze taki dings do tego, tylko że... Aha, dobra, już mam problemem, myślałam, że będzie woda, ale nie jest tutaj woda, jest przy mnie. I ja sobie tak zrobię dings ze złotem i z tym moim ulubionym takim brokatowym złotem. Dobra. Ok, pędzelek mi troszeczkę stwardniał, aż mi się to złoto kończy, muszę sobie dorobić. To jest taki mój ulubiony ten kolor właśnie złotego. To pięknie na krawędzi tą akwarelką. W sumie się zastanawiam, czy ten by nie był fajniejszy, ale jak to wyschnie, to potem jest to takie... O. I jedziemy teraz tu. Bardziej sobie tak to nachylam ten pędzel, żeby się trochę osadziło w jednych miejscach tak grubiej. Dobra. Mamy to. Tu jeszcze trochę. O, zobaczcie, tak jakbym wycierała ten pędzelek i wtedy się tak grubiej naniesie. Dobra.
sobie przetestujemy go na akwarelach na pewno zejdzie. Myślę, że tu nie będzie z tym problemu. Jak mi zeszło żel medium, no to akwarelki tym bardziej. Powinnam w wodzie wyczyścić. Nie zabrałam sobie wody, więc pozwoliłam sobie wykorzystać to, co mam. Zaraz będziemy to... No, czekajcie, troszeczkę go odsączę, bo sobie trochę za dużo wody dałam tu. Jeszcze trochę za dużo, ale mogą być w niektórych miejscach takie większe kropeczki. Zresztą ten złoty, brokatowy, ta akwarela, ona tak takie psikuski mi sprawia, że ona jest taka rzadsza, jak się rozpuszcza, ale mam nadzieję, że o, teraz to idzie trochę lepiej, ale takie duże też się przydadzą, bo to też fajnie wygląda. I tu spróbujemy. Albo ja wiem, co ja mam, słuchajcie. Ja wiem, co ja tu mam, ale najpierw sobie wysuszę. Okidoki, to jest chyba ten kolorek. Ja tu mam takie markerki z Sharpie, właśnie to jest złoty, taki ładny chyba odcień, który mi tu spasuje, chyba. Chociaż on jest taki trochę ciemny. Ale wydaje mi się, że miałam jeszcze takie żółte złoto. W sumie go tu nie widzę. Jestem pewna, że miałam złoto takie żółciutkie, ale może się mylę. Przyjmijmy, że się mylę. Chociaż może ten. Ok, mamy tu cienkopis, więc też mogę takim cienkopisem. Mam nadzieję, że ja nie uciekam z kadru, słuchajcie. Ładnie to tu podkręcić. Ale może najpierw to podsuszymy, bo widzę, że ciężko, jak jest mokre, to ciężko się robi. A takich, wiecie, kombinacji można robić ile się chce. Ja nie chcę się za bardzo skupiać, tak, że tu, wiecie, tą zakładką się rozczulać, bo tu głównie zależy mi na stemplowaniu, no ale chciałabym to, no wiadomo, dokończyć, prawda? To tak ładnie. Myślę, że to jakoś tam się fajnie uzupełniło, ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec, bo no nie ma opcji, żeby tutaj nie zrobić białym jeszcze, bo biały to tak to fajnie nam przełamie. Mój koloreks już jest takim stadium wykończenia już, ale myślę, że jeszcze coś się uda. Dobra, sięgnęłam sobie jeszcze po pędzelek i zobaczymy tym białym, że to troszeczkę tak rozdelikatnimy. Ok, dobra. Myślę, że tak to by mogło być. Teraz do wysuszenia. Oj, słuchajcie, jakoś taka zmęczona czuję. Za dużo się dzieje, jak dla mnie. Wiecie, że ja jestem... Dla mnie to tu już jest hardcore totalny. Dobra. I kolejną rzecz, jaką chciałam zrobić, słuchajcie, to jest taka karteczka, na której już teraz sobie łypnę kawki. Na której myślę, że wykorzystamy teraz maskę, spróbujemy sobie poczyścić maski, wykorzystamy te tusze, a potem wszystko będę też osobno robić, no ale wiecie, żeby nie było, coś sobie też popróbujemy. I tu mamy takie granaty i niebieskości. Myślałam o tym właśnie, ale nie wiem, jak to by mi się potem wszystko fajnie na tych fioletach by to wyglądało, bo te fiolety są takie fajnie kontrastowe. A ja bym tu chciała pokazać, wiecie, ten potencjał. A my potem i tak sobie poodbijam na kartce, tak wiecie, na boku, jak to się mówi. I podziałamy. Może zrobię te. Mi się jakoś wydawało, że tych niebieskich miałam więcej. Salted. Zrobię ten niebieski z tym, te dwa niebieskie. Nie będę wydziwiała.
mamy ten salty. O, zaraz zobaczymy, gdzie jest jeszcze jeden niebiesiutki. Gdzie się schował? O, tu jest. O, tu bym sobie szukała. Tak na szybciutko, słuchajcie. Okidoki, chyba żebyśmy zrobili na przykład te dwa niebiesiutkie, a tym ciemniejszym nanieśli maskę potem. Też by to mogło fajnie wyglądać. Albo zrobić to tak delikatnie i potem tę maskę nanieść, nie? Chyba będzie lepiej ta maska na tym wyglądać, więc tak sobie to zrobimy. To mi już nie będzie teraz potrzebne. Ups, coś poleciało, krenik. A ja tak wszystko przesuwam, wiecie, w bok, no i tak to się skończyło. I jedziemy sobie, słuchajcie, na szybciutko. Taka szybka karteczka też przy okazji. Więc w takim układzie ja to będę robiła tak w miarę delikatnie. Jedynie te przy narożnikach, jak sobie tak przyciemnię, to myślę, że to fajny efekt przyniesie. I to jest Stormy Sky, a ten drugi jest Tumbled Glass. Słuchajcie, te nazwy. Ja się tak uśmiałam, jak robiłam te prezentacje z Minkaja i potem przyszłam do domu. Mówię, ale będzie ubaw. Wingles, czyli skrzydlate. Były ten serial taki był, prawda? Skrzydła. No i potem mi się skojarzyło. Mówię, Boziu kochany. Ale no słuchajcie, no przecież... Dobra. I jakbym chciała tak właśnie tu przy tych krawędziach, tak mocniej. I potem to rozbić, nie? O. I tak ładnie to rozmyjemy. Dobra, ja sobie nie wziąłam jeszcze jednej szczoteczki, ale to nic nie szkodzi. Możemy tym samym. Wyczyściłam sobie i tutaj bym tym płynem nie robiła tych, one są takie gęste, te szczotki, one są trochę zupełnie inne jak takie normalne pędzelki, więc chociaż spróbować może byłoby warto. I jedziemy i tutaj robię tak coraz delikatniej, delikatniej. No wiecie, nie chciałam tak po prostu wziąć na szybko, gdzieś tam poodbijać i pościerać stemple. Chciałam przy okazji, żeby też coś twórczego zrobić, więc mam nadzieję, że też się Wam to spodoba. Ok. Bardzo lubię właśnie w tych oksajdach ten efekt takiego chlapania tą wodą, gdzie się to pięknie nam rozmywa. Ja sobie to ścieram do tej ściereczki, która tu jest nasączona już tym. No co fajnie zrobiłam, no. Teraz to przetrzemy. O, ładnie się starło, choć to jest papier, więc tutaj pewnie ten tusz od razu wsiąknął, to i tak fajnie zeszło. I tu sobie to ładnie zblendujemy przez środek, żeby pięknie przeszły nam te kolory ze sobą. No i całkiem fajnie to wyszło. Ładniej, takie płynniejsze się to wydawało. Dobra. No i co? I my sobie tu jedziemy. Z tej maty zaraz sobie to zczyścimy. Czyli tak naprawdę do wyczyszczenia sobie właśnie z tuszu. On się tak fajnie pieni. On w ogóle, tak jak robiłam ten pędzelek z tego gel medium, powiem Wam, że to jest większe wyzwanie, prawda, z takich mediowych rzeczy, więc on od razu taką pianę tam wypuścił. No i teraz sobie to podsuszymy. Tak jak mówiłam, podsuszyć trzeba, żeby to fajnie potem działało nam. Zwłaszcza jak chcemy sobie zrobić takie te chlapaneczka. Teraz już wiem właśnie, że lepiej sobie to najpierw troszkę jest przysuszyć, a potem sobie te chlapania robić, no i wtedy mi to dużo fajniej wychodzi. I teraz, żebym ja wiedziała, gdzie odłożyłam sobie ten... A, tu jest, dobra. Przewróciła się i tam sobie widzę, gdzieś maznęłam białym. O, jak nie pryskam, tylko tak, takie, o, robię, wiecie, chlapania, to takie fajniejsze są te. Tam się to tak rozchlapało bardzo. No ale
ale wiecie, no wszystkiego się uczymy przy tym, jak robimy. Trudno czasem wszystko wiedzieć od razu. Dobra. Teraz sobie podsuszę i spróbujemy teraz przetestować, słuchajcie, ten czarny permanentny, no bo to jest takie, wiecie, najbardziej... A ja sobie to w sumie tak trochę zawaliłam, bo mogłam najpierw na tej zakładce miałam sobie zrobić te takie stempelki, takie bardziej, gdzie ja je odłożyłam, tu, o te, jejku, takie, takie, z nadrukiem. Jak to człowiek taki, wiecie, rozszczepany, pod wrażeniem wszystkiego. Bierzemy sobie, słuchajcie, ze sklepiku Gosi tę naszą maskę. Ja to tak zrobię od krawędzi, więc dzisiaj jest naprawdę film pełen doświadczeń. I jedziemy. To jest ten ciemniejszy kolor, czyli ten Stormy Sky. I spróbuję się tam wedrzeć w te wzorki. Fajne są te maski, bo one są takie sztywne. Jak ja robiłam prezentację tych moich zakupów z Craftelier i tam miałam też maski ze Stamperii, to mówiłam o tym, że i teraz tu robię coraz delikatniej, czyli na tym moim jasno-niebieskim, bo ja widzę, jak się to tu nakłada, chcę, żeby taki był delikatniejszy ten odcień. Tu robiłam mocniej, żeby na tym ciemnym był bardziej widoczny, a tutaj tak lżej to nacisnę. Nie wiem, jak to... No i tam mówiłam o tym, że trochę takie cienkie są te, uwaga, no i ładnie, podoba mi się efekt. Troszkę miałam takie wrażenie, że jest za cienka ta maska. Ja wolę właśnie, jak są takie sztywniejsze, bo wtedy jest łatwiej, tam wiecie, nie podginają mi się, tak jak ja tak mocniej pędzelkiem naciskam. No ale to jest tylko kwestia upodobań. Dobra, spróbujemy sobie teraz, tu zmywamy z maski. Tu już wiemy, że fajnie schodzi. O, i z maski też schodzi super. Ja w ogóle muszę kiedyś... oczywiście, słuchajcie, ten stamp będzie tu ze mną. Spróbuję też zmyć z maski pastę. Zobaczymy, jak on sobie radzi, bo to jest, no wiecie, jest przeznaczone to do stempli, więc tu nie mam co się obrażać na niego, gdyby się nie udało, ale... No i co? I teraz, słuchajcie, mam taki w sumie dylemat, bo nie wiem, czy użyć tu czarnych. No i tak kurczaczek, mogłam tutaj kwiaty dać, aczkolwiek możemy spróbować z tym. Może to będzie taki fajny wpis do journala. Zaraz się okaże, jak ja bym go dała. Słuchajcie, tutaj ładnie na tej masce zrobiła troszeczkę takiego zamieszania, ale najpierw wiecie co, musimy sprawdzić, czy to fajnie jest czy się wysuszone jest, tylko musimy nie sprawdzić, tylko odtłuścić, bo nie chcemy, żeby nam się tutaj, chociaż ja nie, ja sobie to wyembosuję bezbarwnym pudrem, żeby się wiecie co, sprawdzę to czy to się łapie na białym, bo bezbarwny odpadnie i nie będzie taki mocno widoczny, a biały będzie widać, czy mi się tu złapał, czy nie. Nie złapał się, więc jest super. I już sobie to tutaj wyrzucamy. Skoro tam miałam nasypane, to jeszcze raz sobie tu... A dobra, już nie popełnię tego błędu z tej strony na ciemnym. Chociaż tu mamy ciemne to, ale zawsze jakoś tak te ombre... Już sama nie wiem, od jasnego do ciemnego, od ciemnego. Dobra, zrobimy tak. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. Jedziemy teraz z tym stemplem, który wyjęłam i nie wiem, gdzie położyłam. Nie do wiary ze mną jest, naprawdę. Z tym... A, dobra, tu go położyłam. Mam całe łapki z tuszu. Dobra. To jest, słuchajcie, Archival Ink, czy Archival, jak tam kto woli. I zaraz zobaczymy, jak on zadziała.
działa. Ja sobie najpierw zrobię tu na próbę. A ładnie się odbił. I teraz... No widzicie, ja różne stemple mam, których w ogóle nawet nie używam. To jest... To jest takie fajne, słuchajcie, do wpisu właśnie do Art Journali. Choć ja tak nie bardzo. Znaczy się może inaczej robiłam, bo wiecie, że były takie filmy, ale no i teraz tak, tu sobie spryśniemy, zostawimy i ja potem na to nałożę tusz jakiś jaśniutki i zobaczymy, czy faktycznie on, bo tam piszą, że jak to się zetrze, to jakby ten kolorek może zostać, zwłaszcza, że to są tusze permanentne, ale nakładając potem kolejny, nie powinno być to ubrudzone, tak? Dobra. Aha, dobra, ja miałam to tu, nie wiem, czy to już nie jest za późno. Czekajcie, zaraz sprawdzimy, bo miałam sobie to utrwalić tuszem przezroczystym, a przy tych permanentnych to tak najlepiej to robić w miarę szybko. A nie, złapał się fajnie jeszcze na niego. Może jeszcze tutaj sobie szybciutko zrobię drugi. Ja mam jakąś drugą płytkę. Wiecie, u mnie to jest ten ból, że ja nie mam za dużo płytek, bo ja taka, no wiecie, tam jakoś nie embosowałam za bardzo. Zaraz sobie z tym poradzimy, słuchajcie. Chciałam to tutaj. Czy można sobie poradzić palcem? Pewnie, że tak. Może ten ptaszorek jakoś się tam nie odbił mocno, ale dał sobie radę. Teraz szybciutko pryśniemy. Zaraz sobie tutaj posypiemy. Bo ten film dzisiaj pełen doświadczeń. Dobra. Zaraz to będę roztapiała. Ale najpierw wyczyszczę sobie stempelek. Ok, czyli ten kolorek nam, jak zobaczcie, schodzi, to tu nam zostaje na ręczniczku. Tutaj, wiecie, no zdziwiłabym się bardzo, gdyby ten, o, już było mokro, gdyby ten permanentny tusz się całkiem zmył, byłabym bardzo zaskoczona. Bo tusze takie są, wiecie, mocno ukryjące, mocno trzymają, są niezmywalne przede wszystkim. Jeżeli chcecie mieć takie właśnie trwałe odciski, no to tylko i wyłącznie właśnie tymi tuszami permanentnymi. Dobra. I ja to już tutaj zostawię, bo będę zaraz sprawdzała, czy tak jest faktycznie, że jak w takim jasnym, tylko sobie to rozpuszczę, jak takim jasnym teraz zrobię sobie tuszem, to nie będzie takich ciemnych, bo wiecie, o co chodzi, jak jest źle doczyszczony stempel i na przykład odbijam nim ciemne rzeczy czarnym tuszem i źle jest oczyszczony, to potem na przykład używając jakiegoś jaśniejszego tuszu zostaje mi tam taki zabrudzony ten tusz. Ładnie się to mieni, bo jest to, wiecie, okay. Tu by się przydało jakiejś przestrzenności, no ale już nie chcę dzisiaj tutaj za bardzo kombinować. Tak by to wyglądało. To, co jeszcze mogę tu zrobić, to ewentualnie jakieś chlapanka sobie fajne, białe może. Myślę, żeby się sprawdziły. Weźcie pod uwagę, słuchajcie, że tutaj dzisiaj nie jest tutorial kartkowy, tylko zdecydowanie testujemy naszego... O, widzicie, muszę zsypać puder. Testujemy nasz płyn do stempli, więc... A takie różne tu rzeczy. Nie chcę za mocno, wiecie, żebym nie przesadziła. I tak już widzę, że... Tak już widzę, że trochę za mocno na dole, ale jak to wyschnie, to będzie ok. Dobra. Potem będziemy sobie tam coś dokańczali z tym. I dalej sypię sobie tylko puderos. Dobra. No i spróbujemy, słuchajcie, teraz...
Wzięłam te łezki, bo myślałam, że będę robić to z tej maski to tło na tym, ale widzicie, że wyszło fajnie bez tego. Ale mogę się teraz posłużyć jednym z tych stempelków właśnie, żeby sprawdzić, co będzie się działo. Bo nawet tak wiecie, tego mi będzie troszkę mniej szkoda niż oksajda, gdybym sobie go zbrudziła. I zobaczymy. No na stempelku nie widać, żeby mi się ubrudził. Mokra płytka była i mi się odczepił stempelek. No trochę mam przybrudzone, ale właśnie nie wiem, czy to jest teraz moja wina, że źle... Chociaż nie. No to by wylazło. Tu zaraz zobaczymy, jak to odbijemy. Czekajcie. Nie, no nie ma tego... Nie widzę, żeby tam było coś czarnego i ciemnego. Nie wiem, dlaczego mi się tak tutaj sfafluniło to trochę na samym stemplu. No takim jaśniutkim, wiecie, najlepiej jest sprawdzić, nie? No to... O, tutaj zobaczymy teraz, jak to schodzi na takich normalnych, niepermanentnych. Zostawiam na dłużej, bo tam pisało, żeby zostawić, a ja zaś wiecie. Spójrzcie, no tutaj nie widzę, żeby mi gdzieś się zabrudził. Miałam brudną kartkę akurat. Żeby gdzieś się zabrudził. Sam stempel jakby no nie jest brudny, samo odbicie też brudne nie jest. Tu tylko coś u góry mi się wydarzyło, no ale nie wiem, jak to ocenić, powiem Wam szczerze. Czekajcie sobie tutaj. Zrobimy jeszcze raz. Teraz wyczyszczę. O, teraz się będzie dobrze trzymać. Ale ja już jestem brudna. Nie, to jest niewiarygodne. Te są takie jaśniutkie. Zróbmy tym. Czekajcie chwilę, który był taki jasny, żeby tam było widać. Ja może wezmę tego oksajda faktycznie. Będzie może bardziej wiarygodny. No okej, na oksajdzie nie widać. Czyli może trzeba po prostu, ale coś tam dość długo trzymałam to, więc nie, oksajdzik jest czysty. Dobra, ja sobie to zrobię tutaj, bo to będzie i tak zaklejona ta moja kartka, więc... Nie no, jest czyściutkie, słuchajcie, nie wiem, może tam coś zrobiłam, była moja wina. Zobaczcie, on się jak, tak jakby pieni trochę. Tutaj mamy te białe chlapania, może ja to jeszcze sobie podsuszę, to zaraz przykleimy na tą kartkę. No jestem mega ciekawa tego, powiem Wam szczerze, bo tak, na ten moment wyczyścił mi pięknie pędzelek, z czego jestem przeszczęśliwa. Czekajcie, sobie tak zrobimy. Z czego jestem przeszczęśliwa, że ten pędzelek właśnie się tak cudnie wyczyścił. Tutaj na te maski, na to wszystko, no wprawdzie to jest świeży ten tusz, ale fajnie to starło. Jedynie, o, teraz to fajnie schodzi. Może ja coś zrobiłam przy tym żółtym nie tak. Zobaczcie, teraz cały ten tusz fajnie tu zszedł. Tutaj trochę widzicie przy tej górze i nie wiem sama, czy to było jakieś moje, może ja tutaj, wiecie, jakoś nie dotarłam, tego nie mam pojęcia, bo cała powierzchnia w sumie jest czyściutka, fajny stempel jest cały czysty, tylko w tym jednym miejscu gdzieś tu przy górze mi się tak przybrudziło. Więc myślę, że to mogłoby być spowodowane tym, że może ja to tak niedokładnie oczyściłam. Tutaj też, zobaczcie, ładnie się odbił. Nic się tu złego nie stało z tym, więc może tak być, że rzemioto zachlapała. Czekajcie, teraz sobie weźmiemy, tylko dokończymy pracę. No jestem mega ciekawa w ogóle dalszej pracy z nim. Na pewno ten płyn tutaj będzie przy mnie na stoliczku, wiecie, stał i będę próbowała, jak będziemy sobie robić, bo przed nami jeszcze dużo fajnych prac i będziemy działać na pewno też jeszcze z maskami, a co za tym idzie, będą pasty, bo mam różne. Czekajcie, teraz muszę to tak ładnie równo zrobić. Więc będę próbowała też czyścić narzędzia z past. No a jak wiemy, to są trudni zawodnicy. Czekajcie trochę. To są trudni zawodnicy.
Ładnie mamy to przedrukowane. Więc w sumie powiem Wam, taka prosta kartka bez niczego też fajnie wygląda. Tu tylko jakiś napis, ale no wiecie, ja się tutaj nie szykowałam na robienie kartki, więc jakby jestem dzisiaj usprawiedliwiona, że nie mam żadnego napisu. Ale takie, powiem Wam, proste kartki do poćwiczenia sobie właśnie tuszowania. Myślę, że się świetnie sprawdzi taki sposobik. Przynajmniej dla mnie, bo ja wiecie, ja nie jestem jakimś tam szpecem. W ogóle nie jestem mediowa, w ogóle takich rzeczy nie robię, więc bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj spróbować i sobie tutaj podziałać, przy okazji przetestować. Na dzień dzisiejszy, słuchajcie, to jeszcze muszę sprawdzić, dlaczego mi się ubrudził ten żółty, ale jak teraz patrzę na to odbicie po tym oksajdku różowym, to jestem w stanie stwierdzić, że no być może to była moja jakaś tam nieostrożność, że sobie źle doczyściłam ten stempel przy górze. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, to już tego białego widzicie, nawet nie testuję, bo czarny, no nie ma lepszego testu niż czarny, nie? Okej. Mogłam to zrobić też na podwyższeniu, ale można też tak całkiem na płaściutko. Napis takie, wiecie, z Craft O'Clocka są takie fajne napisy, bardzo inspiracyjne, nie wiem, bądź odważna, nie wiem, bądź kreatywna i tak dalej. Można sobie tutaj zaczepić i taka karteczka, słuchajcie, gotowa. Bardzo prościutka, bardzo szybko. Ten tusz jeszcze jest taki mokry. Ja w ogóle się, widzicie, on jeszcze się cały świeci, jest taki bardzo mokry. Nie wiem, co z tym tuszem jest nie tego, znaczy może nie tego, no on chyba potrzebuje więcej schnięcia, chociaż powiem Wam, że oksajdy też, ojejku, to jest białe, ale bym teraz zrobiła numer. Nalałabym sobie do akwareli tego, słuchajcie, moja ulubiona akwarelka, jeżeli chodzi o takie efekty specjalne, to jest tutaj ten błysk. On wygląda obłędnie na... O, tak, nie wziąłam sobie wody, to jest Asia cała. Czekajcie, gdzie jest ten ręczniczek? On fantastycznie działa na... On sprawdza się jakbym miała go porównać do Wing of Stelli troszkę. Właśnie zostawia taki piękny poblask. Zaraz zobaczymy. Nie chciałabym sobie tego umamrać. O, to po prostu zostaje ten brokat. Ale już myślę, że będzie dobrze. Świetnie się właśnie sprawdza do takiego wykańczania prac, czyli do dodania im takiego detalu. Lubię go bardzo. No, ten brokat gdzieś tam jednak się posiał. Jak to wszystko wyschnie, to będzie tylko taka mieniąca się poświata i o to nam tutaj chodzi. Dobra. Słuchajcie, nadziałałam się dzisiaj, jestem bardzo ciekawa, co sądzicie o tym. Ja też na pewno będę z tym cleanerkiem jeszcze pracowała. Na dzień dzisiejszy pędzelek wyczyścił fenomenalnie z tego medium z My Mary. Widzieliście to w sobotę zresztą, wyczyścił go perfekcyjnie. Pędzelek jest jak nowy. Zapieniło się, wyczyściło. Stempelki, tak jak zresztą oni piszą, że jakby widzicie, różowe, wszystkie, czyli takie tusze jakieś tam alkoholowe, kredowe i tak dalej, no to one z pewnością będą wyczyszczone do zera, bo tutaj już tego kolorku w ogóle nie widać ani żółtego, ani różowego i tak dalej. Natomiast myślę, że wszystkie tusze oczywiście permanentne, jak ten czarny tutaj z Archivala, no to nie ma opcji, bo wiecie, one się wżerają, no nie wyczyścimy tak całkiem do zera i to chyba każdy powie, że nie wiem, może jest jakieś medium, które doczyści ten stempel do przezroczystości, w co w sumie szczerze wątpię, bo permanentne tusze i w ogóle, wiecie, markery, pisaki i tak dalej, no to wiadomo, że one są mocne i trwałe, ale nie widać już tu tego nalotu ani żółtego, ani różowego. Jedyne co to mnie właśnie tutaj przy tej górze, no ale nie wiem, no być może to jest kwestia tego, że ja sobie coś tam nie za bardzo wiecie, docisnęłam, doczyściłam, bo ogólnie rzecz biorąc widzę, że tutaj wszędzie wyczyściło się to bardzo dobrze. Jeżeli zaś chodzi o pasty, będziemy, słuchajcie, pracować. Nie chcę też dzisiaj wszystko, zobaczcie, kiedy się mieni. Nie wiem, czy będzie widać, bo już się tam szarzy. Sobie zrobię dziureczkę. Może sobie podkleję jeszcze z tyłu jedną warstwą, żeby było takie sztywniejsze, bo ja wolę, jak tak wiecie,
Oczyszczenie stempli z Versamark, czyli z takiego tłustego tuszu, bardzo fajnie zeszło, czyli świetnie wyczyściło mi stempelek te kwiatuszki. Jeżeli chodzi o wyczyszczenie maski z tego tuszu, kiedy używałam go tutaj do cieniowania, też fajnie się to wszystko ściągnęło. Jeśli chodzi o czyszczenie tego pędzelka, to już wspominałam już kilka razy, też świetnie go wyczyściło. Jedyna moja tutaj właśnie taka zagwozdka jest z tym żółtym, ale to ciągle myślę, że to była jednak no, chyba moja wina. Zresztą wypowiedzcie się sami w komentarzach, a może ktoś z Was już miał przyjemność z tego cleanera korzystać, to bardzo Was proszę, abyście zostawili komentarz, podzielili się swoją opinią na ten temat. Będzie mi bardzo miło, jestem po prostu bardzo też ciekawa, jakie wrażenia odnieśliście Wy. Pachnie obłędnie, pracuje się z nim bardzo fajnie, jest taki przyjemny w użyciu, fajnie się pieni, jak tak mocniej się pucuje, to się tak fajnie pieni, a jak się pieni, to sprawia wrażenie, że to jest tak porządnie wyczyszczone. Takie mam też moje odczucie. Kartka powyginana pójdzie pod wyprostowanie, teraz się fajnie już mieni tym. To było takie proste, wiecie, żeby coś po prostu zrobić i nie robić tego tak bez żadnego tworzenia tutaj, bo to przecież jakby to było tak robić bez tworzenia. Ten cleaner z pewnością będzie mi towarzyszył podczas pracy, więc będziemy sobie go niejednokrotnie tutaj testowali. Także mam nadzieję, że że na pewno będziemy mieli jeszcze przyjemność z nim sobie tu popracować. Ja teraz tak patrzę i się zastanawiam, czy jeszcze tutaj kusi mnie nie puścić tej maski. Słuchajcie, mi się tak ten efekt bardzo podobał tego. Tylko czy ja to teraz zdołam zrobić? Może tym czerwonym? A jak ja sobie to teraz popsuję, to co to będzie? Czy wy wiecie, co to będzie, jak sobie to popsuję? Słuchajcie, kto nie ryzykuje. A ja tak to przyłożyłam, a ja nie byłam pewna, czy mam już wysuszony ten tusz. Ale jedziemy. Zrobimy tak bardzo delikatnie. Nie będziemy robić mocno. Bardzo delikatnie, to takim ciemniejszym, znaczy tym jaśniejszym. Sobie to trochę podniosę, zerknę. Może trochę bardziej. Nie chcę przesadzić. Chcę, żeby to było takie subtelne. Ok. Teraz to sobie... No. I tak, uwielbiam mojego męża, jak wchodzi podczas nagrywania i mówi, że myślałem, że radio gra. Nie wiem, czy się teraz wkurzyć, że mi przeszkodził, czy się cieszyć, że mam radiowy głos. Dobra, czekajcie, spróbujemy to teraz przyłożyć. Ok. I jedziemy, bo tu jest ciemniejsze, więc tu muszę wjechać tym ciemniejszym, ale też nie chcę jakoś bardzo mocno, tylko tak, takie łombre. No. Podoba mi się ten efekt. Słuchajcie, coś czuję, że będę teraz jechać wszędzie z takimi efektami. Ale obiecałam, że będę częściej korzystała z tuszy. Zresztą po to kupiłam, żeby z nimi pracować, więc co? Nie można być gołosłownym, tylko trzeba pracować, prawda? Ścieramy. O, ten czerwony będzie bardziej widoczny. Jezu, jak to się fajnie pieni. Słuchajcie, to jest takie satysfakcjonujące. Ta pianka. Ok. No i maseczka bardzo fajnie wyczyszczona, słuchajcie. Poniekąd chyba pierwszy raz miałam okazję korzystać z masek, ale patrzcie, no dlatego ja nie lubię mediować, z masek z sklepiku Gosi, od Craft Uli, tak? No i muszę przyznać, że bardzo fajnie się z nimi pracuje. Trzeba tylko uważać, ale to we wszystkich maskach, jak są takie właśnie delikatne wzory, żeby nie zahaczało o to. Więc dlatego ja właśnie mówię, że jak jest taka grubsza maska, to taki właśnie delikatny wzór nie stanowi problemu. Natomiast jak jest taka cienka, to zawsze mi się to podwija i tam dlatego miałam takie obiekcje z tą stamperią. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy na pewno będę z niego korzystała. Będę sobie go jeszcze testowała, sprawdzała niejednokrotnie, więc to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Cieszę się niezmiernie, że mogłam w ten sposób się tu troszeczkę z Wami pobawić, posprawdzać, pooglądać. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz tutaj będziemy sobie razem jakieś tam cudeńka wykonywać. Troszeczkę postemplowaliśmy, troszeczkę potuszowaliśmy, troszeczkę poembosowaliśmy. Przy okazji sobie potestowaliśmy, więc no wszystko przyjemne z pożytecznym. I co?
Cieszę się bardzo. Jestem ciekawa opinii Waszej na ten temat. No i co? Do zobaczenia. Do następnego razu. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam już na kolejny film. Pa, pa.